Cześć, dzień dobry wszystkim, wujek z tej strony. Witam was w dniu 43 już naszej wyprawy. Dzisiaj jesteśmy w Bośni i Hercegowinie, za chwilę jedziemy na wodospady Krawica, a zaraz potem przedzieramy się do Chorwacji. Natomiast na razie stoimy pod piekarnią, w której chłopaki kupowali jakieś tam żarcie, śniadanie, a za chwilę już powolutku ruszamy. Ale... Dopiero 10, mamy czas, spokojnie. Łokieć, Piotr! O, A więc co, skoro Paweł odpalił, to pora jechać w stronę spadającej wody. Ruszamy. miejsce na arbuzy i góry. A wodospad to w sumie jest jakieś 5 km stąd, więc za długo się nie najeździmy. Z plusów jednak droga jest całkiem ładna, godzina w miarę wczesna, więc mamy trochę czasu w zapasie, żeby się tam trochę pobyczyć. A wodospady, no cóż, no bardzo ładne, ale no mogłyby być trochę większe. No dobra, żartuję. Właściwie to są trochę większe. Tamte były wcześniej. Niestety popełniliśmy tu strategiczny błąd. Podobno kolega mototrekker podpowiedział, że jak się tu weźmie kemping, to wieczorem ma się to miejsce praktycznie tylko dla siebie. No cóż, byłoby miło, szkoda, że nie wiedzieliśmy, ale teraz jest już jakby trochę za późno i trochę tłoczno. No ale nie da się ukryć, że jest tu ładnie. Dla ciebie jest jakieś chyba kawa, ale w sumie to nie wiem, bo Łukasz... A, kawa, tak, tu oto. To jest dla ciebie? Tak. No to co stoi przed tobą jest dla mnie. Tak, a miejsce, jak powiedziałem, jest bardzo ładne. Znaczy w pewnym sensie. A to miejsce tutaj to niższa część wodospadów, przy której jest podobno kemping. No nic, nam pora była już ruszać w drogę, bo jedziemy na kolejne ciekawe miejsce, czyli słynny długi most w Chorwacji, na którą już zresztą wjechaliśmy, ale teraz się troszeczkę cofniemy, żeby zobaczyć ten osławiony most. Czy będzie warto? Poczekamy, zobaczymy. A na razie chciałem przekazać Łukaszowi kamerę, którą widzę tu po raz ostatni. Nie, to nie Łukasz ją zgubił, to zrobiłem ja. Jarząbek. Tu zjechaliśmy już na dół, praktycznie byliśmy nad morzem, jakieś takie kanały, rzeki były, ale za chwilę droga zaczynała się piąć do góry. A nie mówiłem? I zaczynała się piąć w całkiem fajnym stylu. A przed nami rzeczony most, o którym wspominałem, mający długość ponad 2 km, Pelješki Most, który to łączy lądową część Chorwacji z taką tam wysepką. No nieważne, tak czy siak, jest długi i raczej z cyklu tych, które robią wrażenie. Bardzo ładna droga, ale niestety nie mieliśmy w planach nią dalej jechać, trzeba było nawrócić i gonić dalej na północ Chorwacji. Zatem co? Stanęliśmy tutaj jeszcze na jakieś foto i za chwilę ruszamy z powrotem. Morning
breaks without a screen or sound. No deadlines chasing me around. The road doesn't ask where I belong. It just lets me move and carry on. No concrete fields beneath my Wróciliśmy z powrotem na równiny, ale spokojnie, spokojnie, taka sytuacja nie potrwa tu na Chorwacji długo. feels light and sure. Concrete fields no more, no more. My friend, I found what I was missing. The quiet miles and slow decisions. A place where roots can touch the rain. When nothing's owned and nothing's changed. I co powiecie o chorwackich widokach? Ja przyznam, że miałem opad szczęki. Wiecie co? W życiu na Chorwacji jeszcze nie byłem, taka ciekawostka. Let the rush forget my name. Za bardzo młodego się jakoś nie złożyło, potem nie było mnie stać, a potem wyjechałem i miałem za daleko. No więc właśnie tak, jestem tu po raz pierwszy i rzeczywiście robi to wszystko wrażenie. I'm not lost. I'm finally sure. Concrete fields no more. No more. If you ever feel the ground Co jednak robi nieco mniejsze wrażenie, to ilość policji, fotoradarów i generalnie ruch na tych nadmorskich drogach. To jest raczej słaby punkt. concrete fields no more. Dlatego też po cichu skręciliśmy właśnie tutaj, prosto pod górkę. No i powiem wam tak, miejscówka i widoki, petarda, a robiło się coraz lepiej. A tak w ogóle to jedziemy na miejsce, które się nazywa Biokowo Skywalk. Taki tam punkt widokowy, który ma szansę być ciekawy, ale to się jeszcze okaże. Mountains to the canyons, from the river to the sea. I have seen. No i zapowiecie, niezłe, co? Naprawdę niezłe. Zwłaszcza, że to jeszcze wcale nie to miejsce. Tak się zatrzymaliśmy, bo było ładnie. Above me, below my feet, I have seen, and I will follow you down. 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 I will A tymczasem ich oczom ukazał się las. Widoki petarda, droga petarda. Masakra ta droga, naprawdę szok. Oto wspaniała przyroda, niczym niezmącona, cisza w górach, piękne zakręty i tu nagle, prawda, jedzie dwóch i hałasują. And I will follow you down. 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 I will follow you
i już prawie wjechaliśmy na szczyt tej góry. Jest przepięknie, ale też zaczęły pojawiać się takie dziwne chmurki. No ale nic to, jako że jesteśmy już na górze, to pora zobaczyć, co tu jest grane. No i w sumie co, można było się tego spodziewać. Moje nogi, widok i mostek. A mostek nie byle jaki, bo wiszący w powietrzu i ze szklaną podłogą, więc niektórzy z nas na niego niestety nie weszli. A szkoda, bo widoki nieziemskie. Na przykład ten tu. No ale nie tylko. No bo na przykład tu też było ładnie. Буває файно без екстриму, без якого. Та якщо щось кльове, то ти мусиш до того. I teraz zobaczcie, ile to człowiek traci przez ten cholerny lęk wysokości. A nie, czekaj, podziwiał widoki z dystansu. Ale tak, żarty żartami, a było tu co podziwiać. Bo różnica wysokości między tą górą a tym, co na dole, była, no, kolosalna, powiem wam szczerze. A zresztą spróbuję wam to jakoś pokazać. Patrzcie na to. Zobaczcie na to. Taki widok na całkiem sporawe miasteczko i blokowicho. A z dystansu było tak. Nieźle, co? No ale pora spadać, bo ta chmura coś tu wygląda niezbyt ciekawie. Szczerze mówiąc, coś zaczynało z niej powolutku siąpić. Niestety deszcz i spadamy. O to kurwa. Jeszcze mnie chce zepchać z góry jakiś ten wiater. Odpaliłeś? Tak, na szczęście w górach zawsze jest gdzieś z górki, zatem Paweł nie miał problemów. Niestety jednak ta chmura, która wisiała tylko i wyłącznie nad tą górą, na którą wjechaliśmy, zaczynała dawać o sobie znać poprzez takie mokre krople, które tak spadały i nie było fajnie. A idioci w samochodach robili sobie właśnie selfiki i fotografowali konie, zamiast ustąpić drogi, żebyśmy mogli cholera zjechać do knajpy na dole. Debile. No bo taki właśnie mieliśmy plan. Zobaczcie, jesteśmy w zwykłych meszowych ciuchach, w dżinsach, więc wszystko za chwilę będziemy mieć mokre, więc postanowiliśmy zjechać w dół, tam była knajpa, zjemy tam coś i dopiero jak deszcz przejdzie, to ruszymy dalej. No chyba, że trzeba się będzie przebrać w przeciwdeszczówki, ale skoro nad morzem nie padało, to może nie trzeba będzie. Deszcz pada. Napita. Jo, to też jest na SND-sie silniku. Trochę szkoda, że ten motocykl tu gnije, bo nie jest nawet kompletny. Co zrobić? Przyjedźcie do Chorwacji, mówi. Będzie pogoda, super. Czotar moknie, biedny. My tu na deszczu, wilki jakieś. Jest coraz lepiej. Droga będzie mokra. Super. No pikaj, Może się okazać, że tu posiedzimy sobie godzinę, dwie, trzy i spokojnie jestem za taką całą lichą, to jest do tego. A teraz zobaczcie, motocykl przed wejściem, tu pełno naklejek motocyklowych, ale niech was nie zmyli, to żadna knajpa motocyklowa. W sumie obsługa nie ma z nami nic wspólnego. Za piękną pogodę i wspaniały dzień. Może kiedyś nadejdzie. My zjedliśmy, piliśmy piwko i spadamy na dół. A tu płynie, góry, takie tam skuterzyści. Trzeba jechać. Koń by się uśmiechł. No tak, jedziemy już w dół, ale trochę czasu zeszło, zanim przestało padać, zanim droga wyschła, chociaż schła w zasadzie dość szybko, bo jest gorąco. W związku z czym
Jest fajnie i mamy takie oto widoki i taki oto przemiodny zachód słońca. Szybki stopik do czytaczy kamerek. I już jak nowa. Zapiąć kieszeń, żeby nie zgubić ważnej szmatki. O, tam ludzie jadą w dole. A teraz ja już spokojnie toczę się w dół, uciekając przed skuterzystami. Zatem na chwilę się przymknę i zostawię was z tymi jakże pięknymi widokami. Is it a canvas painted white? Co to jest i po co oni tu jadą? Or just avoid Nic tu nie ma. Lasek w lewo. Las w lewo, w to drugie lewo. Dojeżdżam do zakręciku. A przy zakręciku, prawda? Takie tam. simply burn? Tu dalej nie wygląda, jakby tu wysoko było. A Pawła nie widzę, czyli albo spadł w przepaść, albo zapierdziela, żeby się nie bać lęku wysokości, to idzie szybciej, się wtedy na drodze koncentruje zamiast na czymkolwiek innym. Może gdzieś tu jest, ale go nie widzę. What's above us? What's the story? Just the clouds or ancient glory? Is it nothing? Żyje. Is it all? Jak to się stało, powiedz? Silent echo. Nie spadłeś w przepaść? Spadłem, było szybciej. Tak pomyślałem, że zapierdzielałeś, żeby nie patrzeć tam, to tylko na drogę tak przesuwa. To jest nic, a wyprzedzał cię samochód? Nie, A nie tak. ja wyprzedzam. Chorwacki. Mnie wyprzedził. Tak wiesz, ręka tu, zimny łokieć, tu kierownica i mnie wyprzedził. No ja wyprzedziłem jakiś. Zaraz zobaczymy, kiedy przyjedzie. Kiedy byście wyjechali? Nie było tak, że jedziemy, czy jeszcze na kawę poszliście? Jeszcze na kawę. No tak czułem. Do comments carry messages? Or simply fall? What if the dark is speaking? A teraz zjechaliśmy już prawie całkiem na dół i jedziemy nad kemping, który znaleźliśmy nad morzem. A wszystko to w okolicach Makarskiej. What's the meaning? Just the heavens or something gleaming? Is it endless? Is it small? Ktoś by musiał pojechać do bankomatu. Ale to wszyscy pojedziemy. Ja myślę, czy jeszcze nie podskoczyć do tej na pusto. Baśko poje, Baśko wody. Okazało się jednak, że ja musiałem walczyć z materacem, z którego schodziło powietrze, w związku z czym na pusto pojechał Paweł z Łukaszem. I pojechali sobie przy okazji zobaczyć jakąś tam jeszcze inną plażę. A ja w tym czasie walczyłem, dmuchałem, polewałem wodą, szukałem wycieku powietrza i w końcu bingo! Mam cię! Załatany gnojek! Bardzo trzeba rozsądnie jechać pomalutku, uważać. Możemy pojechać tam aż do tego, gdzie się kończy wyjechać, bo tutaj chcę, żebyśmy wyjechali, ale Pięknie, pięknie, ale w końcu też musieli wrócić. A tymczasem na kempingu Bardzo ładnie. Dwóch panów w nocnej atmosferze i jednemu świeci oko. jestem pan Cyklop. Tak. Jesteś pan Gwiazdka.
Wygląda to raczej. A teraz ci nie ma w ogóle. I tak oto skończył nam się dzień. Niestety okazało się, że na chorwackich kempingach kobiety, wino i śpiew to jakaś nieprawda. Za to obowiązywała cisza nocna. Niemniej nastąpił kolejny dzień pełen niespodzianek. Pogoda wyglądała tak nieco wątpliwie, ale nie to było główną niespodzianką tego dnia. No i dobra, taka sytuacja. Jesteśmy na kempingu, pakujemy się. Ma padać i będziemy się przedzierać do Splitu, bo tam weźmiemy kwaterę. A do tego wszystkiego, żeby było weselej, to dzisiaj Paweł coś ma problemy jakieś z żołądkiem. Coś go struło. I chodzi jak struty. Tak. A jak chodzi człowiek struty? Człowiek struty wygląda tak. O, jest smutny, przybity i tak wygląda. I tego się nie da zmienić, bo nie chce przyjąć pieprzóweczki. Ale nawet ten fakt go nie cieszy. Już nic z niego nie będzie. Prawdopodobnie spadnie z motoru w czasie jazdy i zejdzie i tak będzie. Nawet nie cieszą go żarty z samego siebie. To jest smutne. No więc co, ruszyliśmy, zobaczymy dokąd nam się uda dojechać, ale prawda jest taka, że dzisiaj wielu kilometrów to my nie zrobimy. Raz, że Paweł jest nieprzytomny, żyga, czuje się fatalnie, więc żarty żartami, ale serio jest źle, a do tego wszystkiego ma padać ulewny deszcz, gdzieś tu w którymś momencie ma nadejść chmura, więc zobaczymy po prostu dokąd nam się uda dojechać, tam wynajmiemy hotel, pewnie nie będzie to za daleko, szacujemy, że jak uda nam się zrobić 100 km, 150 to maks dzisiaj. Więc co, do roboty i w drogę. I woke up sick with my boots still on. Gas station coffee turned my stomach wrong. Rain on the glass and the road went black. My head kept spinning, but I still look back. Every sign said stop, every wheel said stay, but the load on my back won't fade away. I drag that mile, I drag that mile, keep it rolling. I drag that mile, though I taste the rust and the chain of the day. No więc tak, nie idzie nam najlepiej, co chwilę musimy się zatrzymywać na Pawła trójeczkę, bo z trzeciej rury leci, prawda, no więc naprawdę nie jest fajnie, źle się czuję, powiedział, że musimy gdzieś stanąć za chwilę, że musi się gdzieś położyć na trawie i odpocząć. Zatem znaleźliśmy, gdzieś tam jest stacja benzynowa, do niej dojedziemy, tam odpoczniemy. Ja tymczasem niestety gdzieś na tym odcinku zgubiłem kamerę małego DJI-a, którego uchwyt magnetyczny chyba nie zadziałał najlepiej i po prostu odpadło to z motocykla na dziurach. No i przekonałem się o tym za chwilę, straciłem część materiału, zatem taka trochę lipa, bo nie będzie też fajnych ujęć z motocykli. Niektórych. No ale nic, jesteśmy już na stacji i tu... O tak właśnie. Przygód na dzisiaj, ciąg dalszy, Paweł dalej z trupy, a ja zgubiłem kamerkę, więc jadę jej szukać. Wesoło jest. Ruszyłem z powrotem, bo nie przejechaliśmy wiele kilometrów, więc ten ostatni odcinek, na którym najprawdopodobniej zgubiłem tą kamerę, to było jakieś 40 kilometrów i liczyłem, że uda mi się znaleźć, bo wiedziałem, gdzie były największe dziury i myślałem, że gdzieś tam odpadła z motocykla. Niestety poszła w cholerę i już jej więcej nie widzieli. Natomiast plusem tej sytuacji było to, że jak wróciłem do chłopaków, to Paweł już był w miarę żywy. Jesteśmy z powrotem na CPN-ie, Paweł trochę odszedł, ale tylko trochę, więc wzięliśmy hotel tutaj jeszcze 70 km stąd, pojedziemy tam i tyle. I jutro ruszymy
znowu, bo to dzisiaj to nie ma sensu, zwłaszcza, że gdzieś tam 50 km stąd burze się zaczynają, będzie lało, padało, więc byśmy byli mokrzy, a jutro nie pada, więc pójdź. No i tą oto metodą cały dystans na dzisiaj to 149 km, czyli miałem rację, zrobimy 150, prawie. Rewelacja to może nie jest, ale zważywszy na okoliczności przyrody, wyszło nie najgorzej. A deszcz? A deszcz się gdzieś tu cały czas czaił, ale na razie udawało się go jakoś uniknąć. I've been, but I don't break. If I crawl for my own sake. Let the cold come close, let the night press down. I was built for this, with my feet on ground. I drag that mile, keep it rolling. I drag that mile. No i tu, jak sami widzicie, istniało ryzyko, że zginiemy w pożarze. Na szczęście jednak od tego pożaru uratował nas deszcz, który na koniec drogi, dosłownie 10 km przed celem, postanowił nas przemoczyć prawie do suchej nitki. Ale czymże to jest przy tak pięknych drogach? A tutaj już cyk pyk i dojechaliśmy na miejsce. No prawie, no bo kwaterę, no bo to nie był hotel, bed and breakfast. Mieliśmy pod taką oto górę, dość stromą i pewnie nie fają deszczu. Na szczęście tutaj akurat nie padało, tudzież bardzo szybko wyschło. Zatem udało się nie spaść do morza i wjechać pod tą górkę, a teraz jesteśmy już na parkingu i dalej. No siemanko, cześć, czołem. Zobacz, taki pokój mamy. Zaraz wam pokażę, pyk. Nie mam Wi-Fi, ale no takie mamy mieszkanko. Tam jest sądowy, a tam jest wielkie biuro. To daliśmy Pawłowi, niech zdrowieje. Kuchnia, takie tam, ale no jest pralka najważniejsze. Więc bierzemy, robimy ten bajzel i będzie dobrze. O, a tam siedzą ludzie w tej białej plamie. Człowiek w bluzie w paski, człowiek bez bluzy i człowiek w koszulce. Tak jest, a tam deszcz pada, żeby nie powiedzieć gorzej. I oż, co to za pogoda, prawda? Nie za ładna, ani pójść na piwo i w ogóle. No więc właśnie, nie jest ładnie, jest brzydko, ale miejsce jest ładne. I nie jest gorąco, tak jest, klimatyzacja jest włączona. O, ale możecie sobie zobaczyć, jak to tam wygląda. Prawda? Jak pięknie. Taki mamy pokoik, tu wjazd był taki stromy, elegancki, ale daliśmy radę, nikt się nie zsunął, nie spadł do morza. Najgorsze z tą stromizną tu, że jakby się zaczął tak zsuwać, to prosto do morza. Pójdzie i koniec, a tam latają orły, sokoły i inne takie. No niestety jakoś tak pusto na tych tarasach dzisiaj, nie wiem dlaczego. Pewnie wszystkie piękne panie, jak dowiedziały się, że przyjeżdżamy, to uciekły. No nieważne, tak czy inaczej, wybieramy się na miasto. Okazało się, że nawet udało się wypić jakieś piwo, po którym Paweł no nie ozdrowiał, ale powoli czuł się lepiej. Zatem to będzie wszystko na dzisiaj. Zobaczymy się w kolejnym odcinku, w którym będziemy zmierzać do Zagrzebia, bo tam jest Harley. Także tak, cześć!